Cześć, witam Was na kanale SmartTest. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji kamery do monitoringu. Jest to kamera marki Imilab model EC3 Pro. Kamera, która może pracować zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz pomieszczeń. Kamera wyposażona w bardzo dobrą rozdzielczość nagrywania 2K. Mamy detekcję ruchu, wykrywanie też osób, oczywiście też alarm dźwiękowy. No i funkcję Night Vision, czyli możliwość nagrywania w zupełnej ciemności z wykorzystaniem trybu noktowizyjnego. Kamera łączy się z internetem poprzez łączność Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. No i jak wspominałem, jest ona tutaj wodoodporna, klasa IP66, czyli możemy ją stosować na zewnątrz pomieszczeń. O reszcie parametrów powiem Wam już za chwilę, natomiast teraz zapoznajmy się z zawartością tego białego pudełka. No i tak się prezentuje cała zawartość zestawu, czyli jak widzicie w zestawie mamy kamerę, instrukcję obsługi, zasilacz tutaj z długim przewodem zasilającym zakończonym okrągłą wtyczką. Długość tego przewodu oczywiście Wam zmierzę i powiem Wam pod koniec recenzji, ile ona wynosi. W zestawie są też tutaj jak widzicie już kołki montażowe, wkręty do zamocowania tej kamery gdzieś na ścianie. I jest też tutaj wkrętak do odkręcenia tutaj takiej obudowy zabezpieczającej kartę microSD. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o zestaw, więc może przejdźmy sobie teraz do budowy i wykonania samej kamery. Kamera oczywiście wykonana z tworzywa sztucznego, w tym przypadku w białym kolorze. Konstrukcja taka rurowa, czyli mała, zgrabna, łatwo taką kamerę gdziekolwiek zamontować, umieścić. Na froncie pod tą czarną szybką mamy oczywiście obiektyw kamery, mamy diody IR, mamy budowany mikrofon. No i teraz tutaj od spodu w tym miejscu jest właśnie ta obudowa zabezpieczająca nam kartę microSD. Musimy ją odkręcić tym wkrętakiem, zamontować kartę wewnątrz, no i przykręcić z powrotem tą obudowę, tak żeby kamera była wodoszczelna. Oczywiście dostęp do tej karty SD mamy bezpośrednio z aplikacji mobilnej, więc nie musimy za każdym razem tej karty wyjmować, żeby szczytać sobie dane. Poniżej, jak widzicie, jest głośnik do komunikacji, do tych alarmów też dźwiękowych. No i teraz zobaczcie, tutaj mamy ten uchwyt montażowy. Przykręcamy tą kamerę sobie do ściany. Tutaj w tym miejscu jest silnik, ponieważ kamera jest kamerą obrotową. Natomiast musicie pamiętać, że obrót tej kamery jest tylko w poziomie. Nie mamy tutaj możliwości obrotu w pionie. I nie mamy tutaj 360 stopni, a 270 stopni. Dlatego też warto o tym pamiętać. Jeżeli natomiast szukacie kamery, która ma możliwość obrotu o 360 stopni i też możliwość regulacji tutaj góra-dół, czyli regulacji w pionie, to zapraszam Was do recenzji kamery Imilab EC5, która niedawno również pojawiła się na kanale SmartTest. Teraz jeżeli chodzi tutaj o podłączenie zasilania, to tutaj jak widzicie przewód zintegrowany z kamerą. Nie ma tutaj możliwości podłączenia internetu przewodowo, jak to miało miejsce w modelu EC5. Jedyna łączność to jest łączność Wi-Fi, więc tutaj też na to zwracam Waszą uwagę. Anteny Wi-Fi po bokach kamery. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o jej konstrukcję. Teraz przenieśmy się na chwilę jeszcze na stronę sklepu, gdzie pokażę Wam tutaj specyfikację techniczną tej kamery, a później już pokażę Wam, jak tą kamerę podłączyć, skonfigurować z aplikacją mobilną. No i też zobaczycie sobie przykładowe nagrania z tej kamery. No dobrze, jak widzicie, jesteśmy teraz w oficjalnym sklepie marki Imilab na Allegro. Kamera na chwilę obecną kosztuje 319 zł. No i teraz zapoznajmy się z takimi najważniejszymi cechami oraz parametrami tej kamery. Jak widzicie, kamerę możemy zamontować zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz budynku. Oczywiście sterowanie z pozycji aplikacji mobilnej. No i ta aplikacja jest w języku polskim, więc ta obsługa będzie znacznie łatwiejsza niż w przypadku niektórych tego typu kamer. Zapis nagrań zarówno na karcie microSD, jak też w chmurze. Ta chmura jest darmowa dla nagrań alarmowych, czyli takie nagrania 10-sekundowe zostają zapisane w chmurze w razie zdarzenia i mamy do nich cały czas dostęp.
Następnie oczywiście mamy powiadomienia o wykryciu sprawcy zdarzenia bezpośrednio na nasz telefon. Mamy też możliwość uruchomienia syreny alarmowej wbudowanej w tą kamerę. Jest to syrena dźwiękowa. No i możemy ostrzec potencjalnego przestępcę dzięki komunikacji dwukierunkowej, czyli nie tylko my słyszymy osobę po drugiej stronie kamery, ale również możemy z nią rozmawiać, więc tutaj też dodatkowa funkcjonalność. Następnie oczywiście tutaj ta sztuczna inteligencja pozwalająca na przykład śledzić osoby, czyli dostawać też powiadomienia właśnie o wykryciu jakiejś osoby, jakiegoś tutaj przestępcy i tak dalej. Co dalej? Mamy też oczywiście ten szeroki kąt widzenia 270 stopni dzięki tej funkcji kamery obrotowej, o której Wam już wspominałem. Rozdzielczość 3 megapiksele, czyli tutaj 2304 na 1296 pikseli, więc bardzo dobra jakość rejestrowanego obrazu. Obsługa na wielu urządzeniach, czyli mamy tą aplikację Mi Home od Xiaomi, która jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak też z Androidem, więc mamy tutaj praktycznie na każdym urządzeniu mobilnym możliwość podglądu, co dzieje się w monitorowanym pomieszczeniu. Bardzo łatwa instalacja kamery, o tym sobie jeszcze powiemy nieco później. Kamera jest odporna na kurz, wodę, tutaj mamy to IP66. Kamera oferuje nam też pełnokolorowe widzenie, nagrywanie materiałów wideo w nocy przy słabym świetle. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy cieszyć się wysokiej jakości kolorowym obrazem nawet w słabych warunkach oświetleniowych, takie jak na przykład pochmurne niebo, słabo oświetlone pomieszczenie i tak dalej. Oczywiście jeżeli już mamy zupełną ciemność, to kamera przechodzi w tryb noktowizyjny i nagrywa wówczas już w tym trybie czarno-białym, natomiast przy tym słabszym oświetleniu cały czas mamy tutaj nagrywanie kolorowe, więc tutaj mamy tą przewagę nad podobnymi kamerami, które już w takich warunkach nie potrafią nagrywać w kolorze. Zasięg do 30 metrów. Tu macie wymiary kamery 117 na 116 mm. I tutaj już ta pełna specyfikacja techniczna kamery, z którą możecie się w tym momencie zapoznać. Tak więc nie będę tutaj specjalnie przytaczał tych wszystkich parametrów, żeby nie przedłużać już tej recenzji. Zawartość zestawu Wam już pokazywałem i to jest wszystko, jeżeli chodzi o te informacje ze strony sklepu marki Imilab. Ok, to teraz sobie przejdźmy do podłączenia tej kamery oraz jej konfiguracji. Co potrzebujemy? Oczywiście kamerę, potrzebujemy przewód zasilający podłączony do gniazdka sieciowego. Ten przewód dokładnie ma 290 cm, czyli jak widzicie bardzo długi. Podłączamy sobie go do kamery i w tym momencie, zobaczcie, kamera nam się uruchamia. Mamy tutaj pomarańczową diodę na kamerze. Przy pierwszej konfiguracji ona będzie Wam mrugała na kolor pomarańczowy. Później, tak jak w moim przypadku, kiedy mam już sparowaną kamerę z aplikacją, jest tutaj kolor, zaraz zobaczycie, niebieski, czyli mamy połączenie Bluetooth. Kamera w tym momencie się obraca, ponieważ tutaj ustawia się do odpowiedniej pozycji i już teraz jest gotowa do pracy. Jeżeli chodzi o aplikację Xiaomi Home, to jak widzicie, ja tu mam już kilka kamer dodanych, ponieważ przygotowywałem dla Was recenzję już kilku modeli kamer od Imilab. I teraz jak widzicie, to jest nasza kamera EC3 Pro, którą sobie też do tej aplikacji dodałem. Jak dodajemy kolejne urządzenia? Mamy tutaj opcję dodaj urządzenie. Ja w pierwszej kolejności zawsze łączę się z Wi-Fi rozsiewanym przez kamerę, następnie dodaję urządzenie. Następuje już tutaj parowanie urządzeń, podajemy login, hasło do naszej sieci Wi-Fi. I tak naprawdę już po chwili kamera jest skonfigurowana, podłączona i możemy, jak widzicie, z tej kamery już korzystać. Dokładnie pokazałem Wam to przy okazji recenzji kamery Imilab EC5, do której link również znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem, tak żebyście nie musieli szukać. Więc jeżeli mielibyście jakiekolwiek problemy z podłączeniem takiej kamery do aplikacji, no to w tym materiale wideo taką dokładną instrukcję znajdziecie. Ok, żeby nie przedłużać, kamera jest już tutaj podłączona, czyli łączymy się z naszą kamerą i w tym momencie następuje już
przesyłanie obrazu, jak widzicie, z kamery na mój telefon. OK. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to też już dobrze ją poznaliście przy okazji poprzednich recenzji. Natomiast co się zmieniło tutaj w porównaniu do kamery EC5, to tutaj system obracania kamery. Zobaczcie, tutaj możemy tą kamerę obracać w prawo, w lewo. Natomiast nie ma regulacji góra-dół, jak to miało miejsce w przypadku tego nieco bardziej rozbudowanego modelu EC5. Natomiast samo sterowanie bardzo proste. Oczywiście teraz ta kamera nie jest zamontowana tutaj na stałe, więc tutaj nie mogę Wam dokładnie pokazać, jak to wygląda. Może w ten sposób będziecie to widzieli, czyli obracamy sobie tutaj kamerą w prawo, w lewo, no i pełen tutaj podgląd obrazu z kamery macie na swoim telefonie. Kolejna nowość, tutaj na środku mamy scenerię, czyli możemy sobie kilka takich pozycji zaprogramować kamery, na przykład maksymalne wychylenie w prawo, maksymalne wychylenie w lewo i później nie musimy za każdym razem przesuwać kamery ręcznie, tylko możemy po prostu wybierać odpowiednie scenerie i kamera się będzie nam ustawiała do takiego wybranego tutaj miejsca. Tak więc to jest bardzo fajne, przydatne. Jak widzicie, 6 takich miejsc możemy sobie tutaj bez problemu ustawić. Jeżeli chodzi o zarządzanie tutaj funkcjami kamery, to tutaj już bez zmian, czyli możemy sobie na przykład wykonywać zdjęcia, które będą zapisane bezpośrednio w telefonie. Możemy zapisywać materiały na karcie tutaj SD w naszym też telefonie, czyli materiały, które nie będą nam się zapisywały w chmurze na karcie microSD, tylko w naszej aplikacji. Możemy oczywiście włączyć ten alarm dźwiękowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Alarm trwa 10 sekund. Tak wygląda jego głośność. Nie ma tu żadnych efektów świetnych, jest tylko ten efekt dźwiękowy. Minęło 10 sekund, alarm nam się wyłączył, no i możemy go też zawsze ręcznie uruchomić, lub też możemy ustawić kamerę w ten sposób, żeby po wykryciu ruchu taki alarm automatycznie nam się uruchomił. Zarządzanie mikrofonem w kamerze, czyli możemy go włączyć, wyłączyć, czyli możemy słyszeć osoby po drugiej stronie kamery lub też możemy tą funkcję wyłączyć. I zarządzanie rozdzielczością, tryb SD, tryb 2K i też tryb automatyczny uzależniony od jakości naszego łącza internetowego. OK, kamerę oczywiście możemy wyłączyć bardzo łatwo ręcznie, czyli przejść w tryb uśpienia, później wrócić do nagrywania. Oczywiście możemy przejść na pełny ekran, tak jak to teraz widzicie, więc tutaj żadnych jakichś tutaj zmian nie ma w porównaniu do poprzednich modeli kamer, które Wam pokazywałem. W ustawieniach również bardzo podobnie, czyli ustawienia samej kamery. Tutaj niestety brakuje mi polskich opisów. Natomiast mamy tutaj status diody LED na kamerze, możemy ją włączyć, wyłączyć. Możemy sobie tutaj ustawić, żeby na przykład odtwarzanie wideo było tylko w przypadku połączenia Wi-Fi, żeby nie tracić danych tutaj komórkowych. Wykrywanie tutaj osób, tryb uśpienia, harmonogram, w jakich godzinach kamera ma pracować, w jakich ma być uśpiona i tak dalej. Zarządzanie obrazem. I tutaj mamy te znaczniki czasu. Mamy też tutaj możliwość włączenia korekcji tego rybiego oka, więc możemy to włączyć, wyłączyć. Jest też tryb WDR, oczywiście do poprawy jakości nagrań. I możemy też sobie obrócić obraz z kamery tutaj do góry nogami, jeżeli tą kamerę potrzebowali właśnie zamontować w jakiejś tutaj innej pozycji. Tak więc te wszystkie opcje oczywiście się tutaj znalazły. Mamy też możliwość zrobienia kalibracji kamery, no i zarządzanie tym trybem nocnym. Tu są do wyboru 3 opcje, czyli na przykład ten tryb nocny jest zawsze włączony, gdzie kamera będzie nagrywała w tym trybie noktywizyjnym. Mamy możliwość ustawienia w ten sposób, że jeżeli oczywiście spadnie poziom światła, to kamera przejdzie w tryb kamery noktowizyjnej automatycznie. No i też możemy na przykład wymusić, żeby ta kamera cały czas była w tym trybie kolorowym, jeżeli chodzi o nagrywanie materiałów wideo. Restart urządzenia, no i teraz sobie tu przejdźmy dalej. Możemy tutaj sobie ustawiać czas monitorowania, możemy sobie też czułość tego sensora ruchu wybierać niska, wysoka. Przerwy między alarmami, ten interwał minimalnie 3 minuty, maksymalnie 30 minut. Następnie mamy alerty, powiadomienia i tutaj możemy sobie ustawić, czy kamera ma nas informować o wykryciu każdego ruchu, czy na przykład tylko jeżeli wykryje jakieś osoby, więc to wszystko
możecie w tej aplikacji sobie wybrać i skonfigurować. Ustawienia tutaj strefy monitorowania, tutaj jak widzicie możemy to sobie zmieniać, regulować, że na przykład w danej strefie kamera po wykryciu ruchu nie będzie na przykład nagrywała, nie będzie wysyłała alarmów, jedynie w tej strefie, którą sobie wybierzemy, więc taką strefę możemy sobie tutaj ustawiać, konfigurować według naszych preferencji. Nazwa urządzenia, lokalizacja to możecie zmieniać, udostępniać urządzenie osobom trzecim. Automatyzacja, czyli tworzenie scenerii, na przykład jeżeli macie jakiś system Smart Home podłączony też do tej aplikacji od Xiaomi, na przykład sterowanie światłem i tak dalej, to możemy na przykład tak to skonfigurować, żeby po wykryciu ruchu kamera na przykład zapaliła światła w naszym domu, więc takie scenerie przy oczywiście odpowiednich urządzeniach możemy sobie tworzyć. Jeżeli chodzi o te powiadomienia, tutaj przed chwileczką przyszło powiadomienie o wykryciu ruchu i zobaczcie przy okazji, jak takie powiadomienie wygląda, czyli mamy informację, że ruch został wykryty i mamy tutaj materiał 8-sekundowy nagrany właśnie z tego zdarzenia. Tak więc tak wyglądają powiadomienia odnośnie wykrywania ruchu. I może tutaj jeszcze Wam pokażę aktualizację oprogramowania. Kamera, jeżeli otrzymuje nową wersję oprogramowania, to bezpośrednio z aplikacji możecie ją tutaj sobie zaktualizować i oczywiście korzystać z tej najnowszej wersji softu. IMILAB dba o to, żeby te aktualizacje na bieżąco się pojawiały, więc jeżeli tylko się pojawią, to warto sobie tą kamerę zaktualizować. No i tak naprawdę to są takie najważniejsze funkcje. Mamy tutaj dostęp też na dole do albumu naszych zdjęć, filmów, nagrań, które sobie zapisaliśmy z kamery na naszym telefonie, czyli nie w chmurze, nie na karcie SD, a na naszym telefonie. No i mamy też tutaj dostęp do naszej karty microSD. Jeżeli byśmy tu mieli ją zamontowaną, to w tym momencie byśmy mogli sobie nią zarządzać, pobierać z niej materiały, wideo, zdjęcia i moglibyśmy to bezpośrednio sobie właśnie ściągać na nasz telefon bez konieczności wyjmowania karty z kamery. No i tutaj ta ostatnia zakładka monitoring i tutaj znajdziecie całą listę zdarzeń zarejestrowanych właśnie przez kamerę w chmurze, czyli te krótkie powiadomienia 8-10 sekund, które będą zapisywane i będziemy mogli sobie po prostu za każdym razem któreś z tych powiadomień przeglądać właśnie i sprawdzać, co w danym momencie działo się w monitorowanym przez kamerę tutaj pomieszczeniu. Ok, no i tak naprawdę to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o zarządzanie tą kamerą. Tutaj mamy jeszcze połączenia właśnie głosowe, czyli możemy rozmawiać z osobami po drugiej stronie kamery. Niestety jesteśmy bardzo blisko, więc jest to sprzężenie zwrotne. Natomiast jak widzieliście, ta funkcja też jak najbardziej działa. Tyle, jeżeli chodzi o zarządzanie kamerą, jej konfigurację. Jak widzicie, wszystko bardzo proste, bardzo czytelne. Nie wymaga tak naprawdę żadnych umiejętności, żadnej wiedzy technicznej, żeby sobie taki monitoring we własnym zakresie zainstalować. Teraz chciałem Wam pokazać, jak ta kamera nagrywa w warunkach dziennych oraz tutaj w warunkach nocnych z wykorzystaniem tego trybu noktowizyjnego. Także zobaczcie sobie kilka przykładowych materiałów, a później już przejdziemy do podsumowania. Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję kamery IMILAB EC3 Pro. Jak widzicie, kamera pod względem designu dobrze się prezentująca, mała, zgrabna, bardzo łatwo ją zamontować tak naprawdę w każdym miejscu. Materiały do wykonania kamery dobrej jakości, ta biała konstrukcja bardzo ładnie się prezentuje. Duże anteny Wi-Fi, czyli nie ma problemu z zasięgiem, jeżeli chcecie nawet większe odległości od routera. Długi przewód zasilający, który ma 290 cm bez tutaj tego przewodu łączącego, więc de facto mamy tutaj ponad 3 metry długości przewodu, więc to jest też, myślę, ważna informacja.
Kamera bardzo dobrze nagrywa, jak widzieliście, zarówno w warunkach dziennych, jak też w warunkach nocnych. Ta jakość obrazu jest na wysokim poziomie. Mamy też bardzo dobrze działające powiadomienia o wykryciu ruchu, o wykryciu człowieka. Powiadomienia, które przychodzą bezpośrednio na nasz telefon. Kolejny plus to ten alarm dźwiękowy, który możemy sobie wybrać albo ręcznie z aplikacji, albo sobie skonfigurować kamerę w ten sposób, żeby po wykryciu ruchu uruchamiała taką syrenę alarmową. No i oczywiście atutem są te powiadomienia zapisywane w chmurze, czyli te 8-10 sekundowe materiały wideo zarejestrowane po wykryciu jakiegokolwiek zdarzenia, które możemy bardzo łatwo sobie przeglądać z pozycji naszego telefonu. No i oczywiście, jeżeli mamy zamontowaną kartę microSD, to również mamy bezproblemowy dostęp do takich nagrań bez konieczności wyjmowania takiej karty z kamery. Ok, z mojej strony to będzie na dzisiaj tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, no to oczywiście proszę Was jak zawsze o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!